W dzisiejszym odcinku Mam dla ciebie propozycję. Deweloper daje mi udziały w jego spółce. No i pomyślałem o tobie. Piotrek, ty jesteś idiotą. Zobaczysz, w końcu twój szef cię wywali za te wszystkie przekręty. Ten układ musi tak wyglądać. Ta dziewczyna cię ogranicza. Potrzebuję tych pieniędzy, które ci przelałem w sobotę. Tej kasy już nie ma. Chcę zmienić swoje życie i zacząć wszystko od nowa. Fajne, co? Wiesz co? Kup go. Naprawdę pan to zrobił? No to jest fantastyczna wiadomość. Kupiłeś motocykl? Ja to wszystko odkręcę. Wiesz co, Rysiek? Nienawidzę cię! w niewielkiej miejscowości pod Warszawą dwaj przyjaciele, Ryszard Wrzosek i Wojtek Majewski, prowadzą od lat warsztat samochodowy. Wspólnie wychowali się w domu dziecka i pozostają przyjaciółmi do dziś. Ich żony, Elżbieta i Jolanta, właśnie otworzyły swój biznes. Salon Urody to ich nadzieja na sukces i niezależność. Zaskakujące koleje losu, kapryśni klienci i nietypowe zdarzenia to codzienność, z którą muszą się zmierzyć. W sobotnie popołudnie, tuż po zamknięciu warsztatu, na posesję serwisu wjeżdża klient. Dzień dobry. Dzień dobry, ja pana proszę, niech mi pan pomoże i to pilnie. Wie pan, no, trudna sprawa. Już po pracy jesteśmy, warsztat zamknięty. Jak mi pan nie pomoże, to szef mnie w poniedziałek wyrzuci z roboty. Dobrze, co się stało? Brud, smród, papierochy, naderwane lusterko. Oż! Co tu się działo? Wczoraj pożyczyłem kumplowi samochód. Zrobił w nim balangę. Lusterko trzeba przymocować. W środku też trzeba ogarnąć. Tam trzeba tonę chemii brać. Błagam pana, macie właśnie jakąś chemię, żeby wywalić ten smród z samochodu? Na A poniedziałek nie wiem, samochód nie musi wiem, śnić. nie wiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Co się dzieje? Błagam Chwilę. panowie, pomóżcie mi, no. Pilna sprawa, szefie. No. Lusterko trzeba przymocować. W środku ogarnąć. No, tonę chemii trzeba tam wylać, no. Wie pan, jeśli chodzi o lusterko, to oczywiście możemy przymocować. To nie problem, natomiast no... Zresztą to musi pan na myjnie jechać. Panie, nie zdążę na minie. W poniedziałek rano jadę z szefem do Łodzi, samochód musi być jak nowy. Chłopakowi palił się grunt pod nogami. To bez trzech zdań. Bronek, ogarniesz to? No tak, no. Tak jak mówi stare chińskie przysłowie. Gdzie diabeł nie może, tam Bronek pomoże. Dobrze, ale wie pan, za taką ekstra usługę i w ekspresie, no to musi być też ekstra zapłata. Oczywiście, jak najbardziej, nie ma problemu. Co, 2 godziny starczą? No myślę, że tak. Dobrze, to proszę przyjść za 2 godziny, wtedy się rozliczymy, okej? Dziękuję państwu bardzo, dzięki. To niech pan Bronkowi dziękuję, a ja będę w biurze. Dobrze. Niech pan wsiada, wjedziemy do warsztatu. Jasne. Czasami zdarzają się tacy ekspresowi klienci. Wtedy oczywiście stawka jest inna. Myślę, że to uczciwe w takie sobotnie popołudnie. Mirella Wrzosek powoli dochodzi do siebie po nieszczęśliwym romansie. Dziewczyna wciąż jednak zastanawia się nad swoim dalszym życiem. No cześć, mamo! Co się dzieje? Cześć, kochanie. Słuchaj, nie widziałaś najnowszego katalogu z fryzurami? No bo był w salonie, a teraz nie ma, zniknął. No widziałam. U nas w domu gdzieś był. O, to świetnie. A skąd on się tam wziął? No przyniosłam go z salonu, chciałam przejrzeć fryzury. Wiesz, szukam nowego pomysłu na siebie. Chcę zmienić swoje życie i zacząć wszystko od nowa. Cudownie. Wspaniale. Nawet nie wiesz, jak się cieszę. Ale kochanie, mam klientkę i nie mam jej teraz co pokazać, więc natychmiast mi go przynieść do salonu, dobrze? No i przy okazji pomożesz nam troszkę w pracy, dobra? No, to czekam na ciebie, pa, pa! Dobrze, dobrze, pa, mamo.
Tymczasem klient warsztatu po zostawieniu auta w serwisie przyjechał do domu. Cześć, kochanie. Hejka. A po co ci te pieniądze? A, za godzinę muszę wracać do warsztatu. Do jakiego warsztatu? Artur znowu oddał samochód zasyfiony, brudny, z nadrywanym lusterkiem. Musiałem go dać do warsztatu, żeby doprowadzili go do jakiegoś porządku. A więc znowu Artur wziął twoje służbowe auto i znowu je usyfił. To dlaczego nie może zapłacić za czyszczenie? Za nadprawę lusterka tym bardziej. Kochanie, Artur załatwił mi pracę, dzięki temu mamy pieniądze. Ten układ musi tak wyglądać. Błagam cię, przestań go bronić. Przecież jego ojciec zna cię od lat. Sam mogłeś iść do niego po pracę, tak? A teraz Artur robi z ciebie wielkiego bohatera, a ty ciągle czujesz się zobowiązany. Mam wobec niego dług wdzięczności. A poza tym znamy się od dziecka, jest dla mnie jak brat. Piotrek, puknij się w głowę. On cię wykorzystuje na każdym kroku, traktuje cię jak służącego, a ty się na to zgadzasz. Kochanie, gdyby nie Artur, to siedziałbym teraz w warzywniaku ojca i sprzedawał pietruszkę. Tego dla mnie chcesz? Nie, chcę, żeby nikt cię nie wykorzystywał. A ty płacisz za paliwo, płacisz za czyszczenie auta, a on uważa to za normalne. Przestań już, dobra? Idę do warsztatu. Tego na Słonecznej? Tak. Siema, stary. Hej, Stary, masz taki fajny samochód. Nie wiem, dlaczego pożyczasz ode mnie służbowe auto ojca. no ale co, ja mam swoje niszczyć? Poza tym służbowe jest większe. Tak, ale a propos tego pożyczania... No wiem, że nicie się z Ewcią i zbieracie na nowe mieszkanie. Dlatego mam dla ciebie propozycję. Jaką propozycję? Słuchaj, wchodzę w nowy biznes, w nieruchomości. Aha. Deweloper daje mi udziały w jego spółce, ale potrzebuję jeszcze 30 000. No i pomyślałem o tobie. Dam ci, bracie, zarobić przynajmniej 2 razy tyle. No spoko, tylko wiesz co, ja muszę porozmawiać z Ewą, bo my razem trzymamy kasę. Dobra, wiesz co, nieważne, nie było tematu. No stary, poczekaj. Naprawdę można zrobić 2 razy tyle? Tak, tylko nie ma czasu do stracenia. Trzeba od razu przelew zrobić. Od razu to ja muszę jechać do warsztatu odebrać samochód. Zostawię smród, brud, syf, butelki, pety. O naderwanym lusterku nie będę Dobra, wspominał. słuchaj, nie jęcz. Pojedziemy do mnie, a później do warsztatu cię zawiozę. Okej. Za namową Artura Piotrek pojechał do mieszkania kolegi, by omówić i rozważyć wspólny biznes. No i przelew poszedł. Dzięki, stary. Zobaczysz, to będą szybkie, łatwe pieniądze. Będziesz mnie jeszcze prosił o drugi taki deal. Spoko, czyli tak jak się umówiliśmy. Za 2 miesiące dajesz mi 60 000, a jak coś nie wyjdzie, to dodajesz moje 30. O Jezu, ale marudzisz, normalnie. Całe życie cię znam, a nigdy taki nie byłeś. No, od kiedy się związałeś z Ewką, to inny człowiek. Wiesz, jaka jest Ewa, ona jest oszczędna. Mamy dosyć mieszkania w tej kawalerce wynajmowanej, chcemy w końcu coś swojego. No, chcielibyśmy mieć taką chatę jak ty. Podoba ci się? Wiesz, że mi się podoba. No to stary, dzięki mnie kupicie sobie podobną. I co? Tylko wiesz co? Ta dziewczyna cię ogranicza. Ona ci mówi, co masz robić, z kim masz się zadawać. No stary, żal mi ciebie. Ja nie narzekam. Wiesz co? Nie wtrącam się. Ale zawsze możesz na mnie liczyć. Gdyby nie ja, to byś dalej tyrał u ojca w warzywniaku. A tak to masz porządną pracę i porządny hajs. Nie jest tak? Ziomek, dzięki za wszystko, naprawdę. Czekaj. O, kasę z mnie. Dzięki, stary. Super. To co, podwieziesz mnie do warsztatu? No dobra, słuchaj, ale nie pod samą bramę, bo mi nie po drodze. Parę ulic sobie przejdziesz. Dla sportu, dla kondycji Ewka się ucieszy. Spoko, nie ma problemu. Mirella przyniosła katalog do salonu i przy okazji poprosiła mamę o ułożenie włosów. Poczekaj, Lucynko, tylko tutaj do pani pójdę. Dzień dobry, słucham. Nazywam się Hanna Mazur. Byłyśmy na dzisiaj umówione? Tak, zapraszam. No dobrze, to może zaczniemy od paznokci. Nie ma problemu, Klaudia, chodź, pokaż nowe kolory. Rozbierzemy się Tak, najpierw. oczywiście. Będzie na pewno łatwiej i pani, i nam. Ja pomogę. Bardzo proszę. Wezmę płaszczyk, o, dobrze. Dziękuję pani bardzo. Dominika, chodź zobacz, jakie piękne kolory. Ja wezmę. Widzę, babciu, nic specjalnego. Byłam ostatnio na targach. Mamy mnóstwo nowych kolorów. No proszę zobaczyć. Ale ja chcę, żeby paznokcie były czerwone. Dobrze, to jaki odcień czerwieni?
No ten krwisty, koniecznie krwisty, chcę się poczuć jak prawdziwa kobieta. Dominiku, zobacz, no ten będzie piękny, wspaniale. Przestań! Pomiędzy babcią a wnuczką było napięcie. To było czuć od samego początku. No ta znowu swoje. A co się stało? No nic specjalnego, ona po prostu nie chce przyjąć do wiadomości prostej prawdy. Z tymi dziećmi to ciągle, tak? Wie pani, trzeba rozmawiać i rozmawiać. Ale ja próbuję, no od kilku dni próbuję, ale nic, ona wciąż jest wściekła, obrażona. Ale na kogo? Na mnie, na Boga, no na cały świat. Wie pani co, ja mam syna w podobnym wieku, może ja spróbuję. No oczywiście, no niech pani spróbuje, może pani będzie w stanie. Lucynko, 2 minutki i wracam. Ja się zajmę Lucynką. O, świetnie. A panią zapraszam. Zapraszam na was. Dzięki. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Już do pani idę, pani Lucynko. Zachowanie wnuczki naszej klientki było dla nas zaskoczeniem. Wyczuwało się między nimi napięcie. Żal mi było tej starszej pani, dlatego postanowiłam im pomóc. Co się dzieje, skarbie? Przecież zrobienie paznokci na czerwono to nic złego. Babcia wybrała taki piękny kolor, a jak zrobimy fryzurę, to będzie wyglądała cudownie. Nie chcesz, żeby była szczęśliwa? Chcę, żeby była szczęśliwa i żeby długo żyła. Też jej tego życzę, ale nie rozumiem, w czym jest problem. Babcia idzie do szpitala. Specjalnie przyszła tutaj, żeby zrobić się nabóstwo. Chce wyglądać pięknie, gdyby operacja się nie udała. Teraz rozumiem. Babcia uważa, że powinna wyglądać godnie w grobie. Dlatego dzisiaj ta cała fryzura i te ładne paznokcie, ale to jest straszne. Dziecko. No i wszystko stało się jasne. Na miejscu tej dziewczyny też bym rozpaczała. Posłuchaj, twoja babcia na pewno nie chce umierać, tak? Przecież ma dla kogo żyć. Ja wiem, ale to jest straszne. Ona cały czas mówi o śmierci, o tej trumnie i o pogrzebie. Posłuchaj, jestem pewna, że wszystko będzie dobrze, tak? Babcia wróci ze szpitala pełna sił i pozytywnej energii, tak? Ale teraz nie psujmy jej tego, nie psujmy jej tej radości. Zobacz, jak ona się cieszy na te paznokcie. Nie bądź taka smutna. Ale ja się boję, że ona... Ja wiem. Wiem, że się boisz, to normalne. Ale bądź, przynajmniej postaraj się być dla niej miła i uśmiechnięta. Zróbmy wszystko, żeby jak najfajniej zapamiętała ten dzień. To co? Racja. Idziemy? Tak. Chodź. W warsztacie samochodowym nieoczekiwanie pojawiła się narzeczona Piotra, Ewa. A co ty tutaj robisz? Mówiłeś, że tutaj w tym warsztacie zostawiasz auto. Przyszłam zobaczyć, ile zapłacisz za burdę Artura. No tak, ale miałaś być na zakupach. No ale jak widzisz, nie jestem. Z tego, co się zorientowałem, to kumpel tego młodego człowieka nawywijał i nie miał ochoty płacić. Chociaż dziwne relacje były między nimi. Widziałem, że już pan przyszedł. Tak jak się omawialiśmy, gotówka, tak? Tak, gotówka. Moment. Faktura, tak? Nie tak Tak. szybko. Usługa ekspresowa 350 zł. No tak. Nie, zdecydowanie za dużo. No wie pani, to było czyszczenie, jonizowanie, no i 2 razy tyle środków użyłem, co przy normalnej usłudze, no. A poza tym to była naprawdę usługa ekstra. Pan Bronisław został po godzinach, no i tak się zresztą umawialiśmy. Tak, ja zapłacę, jak się umawialiśmy. Kochanie, wszystko jest w porządku. Piotrek, twój przyjaciel brudzi auto, łamie lusterko, a ty się na to zgadzasz i za to jeszcze płacisz? To jest nie fair. Kochanie, to nie jest miejsce na takie rozmowy. Wiedziałem, że za chwilę będzie bardzo nerwowo. W poniedziałek szef będzie zadowolony, autko lśni jak nie wiadomo co. No i o to chodzi, może nawet podwyżkę dostanę. Piotrek, ty jesteś idiotą. Zobaczysz, w końcu twój szef cię wywali za te wszystkie przekręty. Znaczy, ja mam taką propozycję. Tego typu sprawy może państwo załatwicie się w domu. My też chcemy do swoich wrócić. Wie pan co? Ja już nie mam ochoty o niczym rozmawiać. To ja zapłacę. Tak. 350. 200. Bez reszty. Dzięki. To dla pana Bronka będzie w takim razie. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, ale przybieramy się i fajrant, nie? Dobra, szefie, już idę. Tymczasem Dominika poszła za radą Joli i dała się namówić na manikir, by tym samym zrobić przyjemność swojej babci. Mirelka, podaj mi wałeczek. Dominika, jaki ty wreszcie kolor wybrałaś lakieru? Czerwony, taki jak twój, babciu. Dobrze, świetnie, cieszę się. Super. A babciu, może pokażemy paniom, co dzisiaj kupiłyśmy? A to musiałaby pani nam podać te torby tam z zakupami. Gdyby pani była uprzejma wyjąć to wszystko. Jasne?
To wszystko dla babci i babcia wybierała to sobie sama. Ładne. Ładne, ale dlaczego takie czarne? No bo to ciuchy dla mnie do trumny. Normalnie mnie zatkało. A to nam się klientka trafiła. Słucham? Jakiej trumny? No mojej. Chcę w niej ładnie wyglądać, tak szykownie, elegancko, dlatego rzeczy są czarne. Ale skąd ten pomysł? Przecież pani jest taka energiczna, pełna życia. Skąd pomysł z trumną? Babcia ma w poniedziałek operację i uważa, że mogłaby jej nie przeżyć, więc chciałaby przygotować sobie wszystko na wypadek swojej śmierci. Drogie panie, no jest życie, jest śmierć i nie ma co się smucić. Cieszmy się, że możemy tak miło spędzić popołudnie. Oczywiście nie ma co załamywać rąk. No tak, chociaż z drugiej strony, no to... Ale ja nie chcę słyszeć żadnych smętnych pocieszeń. Chcę, żeby było miło i wesoło. Mamusiu, wszystko w porządku? Tak. Proszę. Ta marynarka fajna. Pani Hanna wprowadziła do naszego salonu taką smutną atmosferę. Zaczęła myśleć o przemijaniu, o starości, o latach, które już nie wrócą. Transakcja ekspresowa 30 000 na rachunek Artura? Cześć, kochanie. Kupiłem pierogi mrożone. Były najtańsze, ale podobno są najsmaczniejsze. No i kochanie, winko na zgodę. Jest sobota, wieczór i mamy co oblewać. Proszę bardzo. Co to jest? Piotrek, co ty zrobiłeś? Dlaczego mi nic nie powiedziałeś? Nawet nie zapytałeś mnie o zdanie. Po prostu przelałeś nasze wspólne pieniądze na rachunek Artura. Kochanie, chciałem ci o tym wszystkim powiedzieć. Przy kolacji, przy winie. Naprawdę, musisz mi zaufać, to jest dla nas duża szansa. Słuchaj, odkładaliśmy wspólnie te pieniądze i dużą część dostaliśmy od rodziców. Kochanie, od 2 lat wynajmujemy tę kawalerkę. Ja chcę, żeby to się w końcu zmieniło. Tak, i właśnie dlatego odkładaliśmy na wspólne mieszkanie, a teraz zostaliśmy kompletnie z niczym. Piotrek, my nie odzyskamy tej kasy, rozumiesz? Posłuchaj. Dlaczego ty jesteś taki głupi? Posłuchaj mnie. Artur wszedł w układ z deweloperem. Powiedział, że ma mu pożyczyć kilkanaście tysięcy, a tamten mu odda 2 razy tyle. Ty jesteś naiwny jak dziecko. Przecież taki deweloper to obraca milionami, a nasze 30 000 to będzie miał co najwyżej na wodę mineralną. Kochanie, daj mi skończyć. Artur powiedział, że odda nam te pieniądze. Uwaga, odda nam 60 000, więc cudownie, prawda? No cudownie, a powiedz mi, czy masz to wszystko na papierze? Nie mam, ale wiesz, że Artur ma łeb na karku. Wiesz co? On cię wałkuje na lewo i prawo, a ty uwierzysz we wszystko, co ci powie. Wiesz co, kochanie, przykro mi jest, że tak mówisz, ale mam nadzieję, że nabierzesz w końcu do niego zaufania. Tymczasem Wojtek wrócił do warsztatu po dokumenty, o których zapomniał. A ty co ty robisz? Ja już myślałem, że ty dawno w domu przy piwku z żoną. Chciałem zrobić zamówienie. No wiesz, parę śrubek by się przydało. Rysiu, ale to nie są śrubki. Fajne, co? To jest bardzo piękny motocykl. Podoba mi się. No, pamiętam, zawsze o takim marzyłeś. 4 osób, 1200 pojemności, 21 000 kilometrów przebiegu, kraj pochodzenia, Stany Zjednoczone. Wiadomo. Zobaczyłem wtedy w oczach Ryśka ten błysk, który pamiętają z dzieciństwa. Wtedy, gdy marzyliśmy o przyszłości, a motocykle były dla nas czymś nieosiągalnym. Wojtuś, a pamiętasz, jak staliśmy na poboczu drogi i oglądaliśmy rajdy? I pamiętam, jak też wchodziliśmy na to drzewo, żeby wiesz, wszystko lepiej widzieć. Niesamowite, mogliśmy tam siedzieć cały dzień. A pewnego razu spadłeś z tego drzewa i straciłeś przytomność. Boże, myślałem, że złamałeś sobie kark. Ale ty czegoś nie wiesz, bo ci tego nigdy nie mówiłem. Ty nawet nie wiesz, jak ja byłem dumny, że mogę tam razem z tobą na tym drzewie siedzieć i rajdy oglądać, no. Ten mi się też podoba. Piękny. No, a pamiętasz, jak kiedyś poszedłeś takiemu gościowi wypucować motocykl? I jak wróciłeś, to z wrażenia 2 dni nie mogłeś spać. Wojtek, ile to lat temu było? Młodzi, samotni, bez rodziny. Byliśmy tylko my dwaj w tym bidulu. Dużo przeszliśmy, ale rzadko do tego wracamy. Wśród dzieciaków, krzyku, płaczu. Mieliśmy siebie i marzenia. Wiesz co? Kup go. Co? No ten
motocykl. Nie, no co ty? No, a firma, dom, żona. Mamy mnóstwo wydatków. Nie mogę sobie pozwolić na takie szaleństwo. Rysiek, zasłużyłeś na to. Damy radę. Kup. No. Wojtuś, nie kuś. Wsparcie Wojtka mnie zaskoczyło. On, taki realista, nastawiony na zysk, na rozwój biznesu, namawia mnie na kupno motocykla. Wzruszyłem się. Tymczasem Ela, korzystając z wolnego wieczora, postanowiła powspominać dawne czasy. Mirelka! Co? Chodź na chwilę, znalazłam twoje zdjęcia z przedszkola. Zaczekaj chwilę, zaraz przyjdę. I Rysio, jaki młodziutki, jaki chudy. Ojej. Mamo, No? nie czekaj na mnie, wrócę późno. Znowu wychodzisz? No Mirelka, myślałam, że zostaniesz, że sobie porozmawiamy, co? Mamo, mieszkamy ze sobą pod jednym dachem. Widujemy się codziennie i na okrągło. Wiem, ale ta wizyta starszej pani mnie tak jakoś rozczuliła i tak pomyślałam, że czas szybko leci. No zobacz, ty niedawno byłaś taka malutka, a teraz co? Stara baba z ciebie. No. Dobra, mamo, nie mam czasu. Kumpele czekają. Pa! Pa. Nie garb się. Dobrze. Halo? Rysiu, no gdzie ty jesteś? W warsztacie? Tak późno? Rozumiem. Jeden wieczór, 2 facetów, ty i Wojtek i dużo piwa, tak? No dobrze, nie będę czekać, no. Tylko wiesz, uważaj na siebie, bo ty masz słabą głowę, tak? No, buziak. Pa. Dobrze, no. Cześć, Jolu. Wiem, że jesteś sama, bo mój stary i twój stary są na piwku. No. Nie, ja mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Wpadaj do mnie na drinka. Tak. Co? Dobra, mogą być i te owsiane ciasteczka, no. Dobra, czekam. Pa, cześć, pa. Ciasteczka owsiane, na co mi przyszło? Boże. Siulek mój. No. O, Kupiony. no i brawo. Zdrowie. Zdrowie. Nie. Ty, ale to jest w końcu 15 000, no. No i? Kupa kasy. Nie. A my mamy jeszcze niespłacone obciążenia za wesele Mirelki. Ale Mirella powinna wam pomóc to wszystko spłacić. Za ten catering, za te wszystkie ozdoby. Na drugi raz, 2 razy pomyśli, nim coś wywinie. Zobaczysz. Wojtek, ale to jest moje jedyne dziecko, no. Rysiek. Ja nie mogę jej tak potraktować, no. Na dawaj. dodatek Mirelka jest bez roboty, no. Jest bez roboty, bo tak chce. Bo wie, że wszystko z Elką i razem kupicie. A Mirella już jest dorosła i powinna normalnie iść do pracy, no i tyle. Nie, Wojtuś, to wszystko nie jest takie proste. Ja muszę myśleć za wszystkich. Rysiek marzył o innym życiu, a ja po prostu chciałem, żeby był szczęśliwy. No to teraz pomyśl o tym nowo kupionym cudzie. No. Cudo jest, fakt. A ty jeszcze musisz kupić ten kombinezon. Jaki kombinezon? Jak to nie kombinezon? No skórzany. Kurtka skórzana, kamizelka skórzana po z takim co? napisem Anioły Piekieł, no już mi się buty i ten hełm. Cholera. No. Kolejny wydatek. No stary, jak się powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B, no to ale nie Wojtek, ma odwołania. Ela mnie z domu wywali, jak się dowie, jaką ja kasę na to wydałem, no. To wtedy wsiądziesz na to swoje cudo w tym nowym kombinezonie i po prostu pomkniesz autostradą do nieba. Tak. O. Król życia i szos. A jak?
A wiesz co? Doczepię jeszcze taką przyczepkę i pojedziemy we dwóch. Dobra, to zdrowie. Zdrówko. Rysiek zawsze był za kogoś odpowiedzialny. Najpierw za mnie w bidulu, potem za rodzinę. Nigdy nie myślał o sobie. Dlatego teraz ja muszę pomyśleć o nim. Wieczorem między Piotrkiem a jego narzeczoną doszło do kolejnej kłótni. Mężczyzna wyszedł z domu i jeździł samotnie po mieście, by przemyśleć całą sytuację. Halo? Ewa? Przepraszam cię, nie kłóćmy się. Piotrek, ja mam już dość. Nie chcę żyć w trójkącie. Musimy się rozstać i dać sobie czas na poukładanie życia. Słońce, ale ty nie możesz ze mną zerwać przez Artura. Przecież to jest bez sensu. Widzisz, i tu się właśnie różnimy, bo on niszczy nasze życie, a ty tego nie widzisz. Cześć. Siemano, bracie. Cześć, stary. Słuchaj, pokłóciłem się z Ewą, nie mam gdzie spać. Mogę cię u ciebie przenocować? Wiadomo, za chwilę wychodzę, ale zostawię ci klucze u portiera, okej? Wjeżdżaj na bazę i baw się dobrze. Dzięki, stary. Nie ma tematu. Na mnie zawsze możesz liczyć. Super. Dzięki, cześć. Następnego dnia Ela wybrała się na samotny, niedzielny spacer. Dzień dobry, pani Haniu. A, dzień dobry, pani Elżbieto. Dzień dobry. Co tam słychać? No, są tak piękne, że ja nie mogę przestać na nie patrzeć. Przekażę Klaudii, ucieszy się. Do mojego Mirona idę. Porozmawiam z nim, ustalimy sobie, co dalej. A to pani mąż, tak? No mąż, ale wie pani, my to byliśmy naprawdę przyjaciółmi. Mogliśmy rozmawiać na każdy temat i w ogóle się ze sobą nie nudziliśmy. Spędzaliśmy ze sobą takie mnóstwo czasu. To cudownie, bo nie każdy ma takie szczęście. No wiem, tylko wie pani, gdyby z tą operacją coś nie wyszło, jakby to się nie udało, gdybym ja nie przeżyła, to ja i tak wiem, że on tam na mnie czeka, że się spotkamy. A, bo... Nie, pani... My z Rysiem to się kochamy, no, jesteśmy dobrym małżeństwem i zawsze się też przyjaźniliśmy, ale ostatnio to jakoś tak na nic nie mamy czasu, nie rozmawiamy, a jeżeli już, no to o pieniądzach, o długach, o kłopotach z dzieckiem, bez sensu. Oj, kochanie, a może odprowadzisz mnie troszkę, to sobie porozmawiamy, co? Z wielką przyjemnością. Po rozmowie z panią Hanią poczułam się lepiej, ale i tak było mi smutno. Miałam wrażenie, jakby cały świat spoczywał na moich ramionach. Ja. Siema, stary, dobrze, że jesteś. Kawę? No, pewnie. Super, że masz. Częstuj się. Co ci się stało? Potknąłem się. Żartuję. Facet, który mówi, że kasę przywalił mi. Jaką kasę? Żartuję, no nie znasz mnie. Laskę chciałem wyrwać, a miała obstawę. I facet trochę nie znał się na bajerze i mi przywalił. Aha. Chyba przeczołgał cię po chodniku, bo słabiutko wyglądasz. Co się czepiasz? Nie twoja sprawa. Stary, wyluzuj. Widzę, że miałeś ciężką noc. Dobra, sorry, no. Zmęczony jestem, idę się położyć. Piotrek. No? Masz jeszcze pożyczyć parę stówek? A ile byś chciał pożyczyć? 4000. No stary, nie wiem, czy mam taką kasę. No przecież mieliście wypłatę wczoraj. No, do wtorku. No, obiecuję. Zawsze oddaję, nie? No dobra, czekaj, sprawdzę, ile mam na koncie i zobaczę, ile mogę ci pożyczyć. Stary, nie pomogę ci. Ewka przelała nasze wszystkie pieniądze na inne konto. Wiesz co? Ta baba robi z tobą, co chce. A ty się dajesz. Miękki jesteś. Bez jaj. Przestań, stary, zaraz do niej zadzwonię i zobaczę, co się da zrobić. I co, Rysiu, wstałeś? Cześć, Eluniu. O, przybalowałeś wczoraj z Wojtusiem, co?
Dawno tyle czasu nie spędziliśmy ze sobą. Fajnie było. Pogadaliśmy, powspominaliśmy. Trochę żeśmy się pośmiali. Życie. A ty gdzie byłaś? Na spacerze. No mam co prawda rodzinę, męża i córkę, ale muszę z klientką chodzić na spacer. I to wyobraź sobie z taką, którą wczoraj szykowałam do trumny. Słucham? Pani Hania idzie na operację i wiesz, myśli, że może jej nie przeżyje, dlatego przyszła do nas zrobić się na bóstwo. Co jej jest? No niestety rak. No. Ale wnuczce powiedziała, że to operacja usunięcia narośli z pleców, no po to, żeby jej nie martwić. Ale tak myślę sobie, Rysiu... Tak sobie, Rysiu, myślę, że źle zrobiła, wiesz? Bo ludzie powinni przecież szczerze ze sobą rozmawiać, tak? Skoro tak, to czas powiedzieć prawdę. I no tak w ogóle ze sobą spędzać czas, nie? No tak. Elu, No. muszę ci coś powiedzieć. Co na obiad? Jestem głodna i zła. Co będziemy jeść? Będziemy jeść rosół, kurczaka, ziemniaki, typowy niedzielny obiad. O. A ty, tatuś, co? Wczoraj zaobalowałeś trochę, co? Nie lepiej niż ty, córciu. Oj tam, nie przesadzaj. Boże, co za rodzina, ale i tak was kocham. Spotkanie z panią Hanią dało mi dużo do myślenia. Zrozumiałam, że trzeba żyć tu i teraz i że nie wolno tego zmarnować. Następnego dnia Ela przyszła spóźniona do pracy. Cześć dziewczynki. Dzień dobry. Dzień dobry, pani Zosiu. Przepraszam za spóźnienie, ale musiałam coś ważnego załatwić. Nic nie szkodzi, pani Elu, nic nie szkodzi. A widzę, że pani była na zakupach. Tak. Kupiłam sobie taką sukienkę na wypadek mojej śmierci. Matko, a dlaczego taka czarna? Przecież jest wiele ładniejszych kolorów, na przykład bakłażan. Ale czarny najbardziej do trumny pasuje, no nie? Dlaczego tak smutno? Pani Zosiu. Czarny jest teraz passé. Lepiej ubrać się w takich żywszych kolorach. Żywszych? Nie wiem. A skąd u pani taki nastrój, pani Elu? A, bo była u mnie w sobotę taka klientka i cały czas mówiła o swojej śmierci. I ja teraz o niczym innym nie myślę. Cały czas mam wizję swojego pogrzebu, wie pani? Pani Elu, niech sobie pani zrobi paznokcie, jakiś kolor. Od razu pani się poczuje lepiej. Zrobię sobie na niebiesko, co? O, fajnie. Niebieski królewski. Będzie jakiś akcent kolorystyczny w tej trumnie, no. Od soboty nie mogłam się pozbyć uczucia, że wszystko, co robimy w naszym życiu, jest bez sensu. Że pojawiamy się tutaj na chwilę, a potem znikamy i co? I pozostaje po nas tylko popękany nagrobek na cmentarzu. Dzień dobry, Pani Wiolu, proszę na słowo. Ale co się dzieje? Przez całą niedzielę zastanawiałem się, czy dobrze zrobiłem, kupując ten motocykl. Niech mnie pani ratuje. Co się stało? Niech pani wycofa ten przelew, który zrobiłem w sobotę. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Nie no, przelewy puściłam wszystkie wczoraj. O matko. Ale o co chodzi? W sobotę kupiłem motocykl za ciężkie pieniądze. No miałem nadzieję, że to można jakoś odkręcić. Naprawdę pan to zrobił? No to jest fantastyczna wiadomość. Z Wojtkiem wspominaliśmy marzenia z czasów, gdy obaj byliśmy w domu dziecka, no i tak jakoś wyszło. No, bardzo się cieszę. Szkoda, że pan Wojtka posłuchał, a nie mnie zresztą. Nieważne. Najważniejsze, że pan spełni swoje największe marzenia. Teraz oprzytomniałem i chcę wycofać transakcję. No nie ma takiej opcji. Panie Ryszardzie, jestem z pana dumna. To Wojtek mnie tak nakręcił, a ja głupi uległem marzeniom. Pani Wiolu, mnie nie stać na taki wydatek. Już za późno. Już za późno. Niestety, ale przeproszę pana. Podpisik proszę mi złożyć tutaj. Dobra. Do widzenia, panowie. Podejrzewałam, że niedługo będzie taka afera, że sąsiedzi będą mieli co wspominać przez najbliższe kilka lat. Piotrek przyjechał po swojego szefa, by zawieźć go na służbowe spotkanie w Łodzi. Dzień dobry, zapraszam prezesie. Piotrek, zanim ruszymy, wyjaśnij mi z łaski swojej, co tu tak śmierdzi detergentami? Słucham, jakimi detergentami?
środkami czystości, chemią, płynem do mycia. Nie mam pojęcia, jak to nazwać, ale czuję się jak w zmywarce do naczyń. Ja po prostu chciałem, żeby samochód był czysty. Piotrek, wyszorowałeś samochód tak, jakbyś chciał coś przede mną ukryć. Ja nic, naprawdę nic... Piotrek, tylko ty jeździsz tym samochodem, więc tylko ty masz do niego dostęp. Ostrzegam cię, że to już nie pierwszy raz, kiedy po weekendzie czuję, że tu się coś więcej działo. No tak. Przepraszam, szefie. Ruszaj, bo się spóźnimy. Oczywiście. Przepraszam jeszcze raz. Cześć, mamuś, co słychać? Piotruś, tata w szpitalu. Jak to? Co się stało? Nad ranem zaczął się palić nasz warzywniak. Ojciec pobiegł ratować. Upadł. Przywaliły go półki. Ale żyje? Żyje. Jest na sorze. Lekarze go ratują, ale Ale co? nie był ubezpieczony. Okej, czyli będą potrzebne pieniądze. Tak, Piotruś, proszę cię, przyjedź synku do nas, do taty. Mamuś, zwolnię się u szefa i będę. Proszę cię, nie martw się. Kocham cię, pa. Kolorek też dobrze leży, nie? Naprawdę widzę, że ten kolorek... Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, jak się babcia czuje? Babcia czuje się wspaniale. Wysłała mi SMS-a, że wszystko jest okej, a pani pielęgniarki pytają, kto ją tak pięknie uczesał. Naprawdę? Naprawdę? I co pani powiedziała? No, że oczywiście, że tutaj. Dobrze pani powiedziała. Ale najważniejsze, że babcia się dobrze czuje. Proszę ją serdecznie od nas pozdrowić i życzyć szybkiego powrotu do zdrowia, dobrze? Oczywiście, że pozdrowię. Ja przepraszam, muszę wracać do klientki. Bardzo proszę. Mogłaby mi pani zmyć tą hybrydę, ponieważ czuję się źle z nią. Tak, pewnie. Dobrze, ściągaj kurtkę i ja coś przyszykuję. Piotrek poinformował swojego szefa o zaistniałej sytuacji i niezwłocznie przyjechał do szpitala, gdzie przebywa jego ojciec. Pana ojciec wróci do zdrowia, ale musimy zdecydować na odpowiednie leczenie. Rozumiem, pieniądze. Ja je zorganizuję na przeszczep dla taty. Zapraszam do mnie do gabinetu, ustalimy szczegóły. Dobrze. Wie pan co, ja wykonam tylko jeden telefon, dobrze? Czekam na pana. Super, dziękuję. Hello, brother, siema. Cześć, Artur. Słuchaj, potrzebuję tych pieniędzy, które ci przelałem w sobotę. Ciężka sprawa, chłopie, bo tej kasy już nie ma. Stary, nawet mnie nie denerwuj. Mój ojciec wylądował w szpitalu, potrzebuje na operację. Proszę cię, zadzwoń do tego swojego dewelopera, niech ci odda kasę. To dla niego jakieś drobniaki. Słuchaj, brother, no nie mogę teraz rozmawiać. Odezwę się później. Artur, halo! Artur! To cholery. Siemano ludzie, nie odbieram, bo się dobrze bawię, więc proszę, nie przeszkadzajcie mi. Artur, odzwoń do mnie natychmiast, słyszysz? Natychmiast! Ewa. Twoja mama do mnie dzwoniła, wiem, co się stało. Co powiedział lekarz? Będzie wszystko w porządku, tylko muszę odebrać kasę od Artura. Rozłączył się, nie odbiera telefonu. No to, nie wiem, no zadzwoń do jego ojca może. Nie wiem. Nie chcę dzwonić do szefa. Nie będę kablował. Nie no przestań, przecież to jest facet, który znacie od lat. No porozmawiaj z nim szczerze, powiedz, co się stało. Ja jestem przekonana, że on zrozumie sytuację. No, Piotrek, to w końcu chodzi o życie twojego ojca. Mówię ci. Wieczorem Piotrek i Ewa przyjechali w miejsce zamieszkania Artura. Chcą odzyskać pożyczone pieniądze. Kurczę, mieszkania tutaj muszą kosztować majątek. No, tatuś Arturowi kupił, to ma. Też bym chciała mieć bogatego tatusia. A ja bym chciał mieć ojca zdrowego i w jednym kawałku. Boże, Piotrek, przepraszam, palnęłam bez sensu. Spoko. Zobacz, ktoś rysuje samochód Artura. Boże, Piotrek, wracajmy do domu, proszę cię. Nie, trzeba sprawdzić, czy z nim wszystko w porządku, a poza tym chcę odzyskać swoje pieniądze. Artur, jesteś tam? Tutaj, Piotrek, tutaj. Artur! Piotrek, tu. O Boże, Artur, co ci się stało? Dzwoń pod 112. Dzwonić. Co ci się stało? Nic. Albo wyśpiewasz mi, co ci się stało, albo zadzwonię do twojego ojca i mu wszystko powiesz. Naraziłem się ludziom z miasta. No wiesz, że gram. Czasem wygrywam, czasem przegrywam i spłacam długi. Długi? To pożyczasz ode mnie pieniądze, żeby spłacać swoje długi? Wiesz, że mam ojca w szpitalu.
Masz mi oddać wszystkie pieniądze. No nie bardzo, no, ale ja ci wszystko oddam, jak się tylko odegram. Pogotowie będzie za kilka minut. Pomóżcie mi. Boli mnie strasznie. Chyba mam żebra połamane. Oczywiście pomożemy ci, ale najpierw oddasz naszą kasę. Piotruś, bracie, ale ja już nie mam tej kasy. Masz samochód. Co? Co chcesz zrobić? Spiszemy umowę sprzedaży i pokwitujesz odbiór gotówki, której nigdy od nas nie dostaniesz. Będziemy kwita. No dobra, podpiszemy umowę. Gdzie masz jakąś kartkę? W kartce. Następnego dnia rano Bronek i Dawid przygotowują swoje stanowiska pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. No znowuż pan, tylko widzę, że inna bryka. No tak, wie pan, ostatnio byłem służbowym, to jest mój prywatny. Chciałbym go sprzedać. Nam? A czemu nie? My nie handlujemy samochodami. Ale to nie znaczy, że nie możemy zacząć. Dzień dobry, witam. Witam. No skoro klient sam przyszedł do mnie z taką okazją, no to grzech było nie skorzystać. No. A poza tym no, musimy być otwarci na nowe możliwości. Wieczorem Ryszard wrócił do domu po pracy. Cześć, Rysiu! Cześć, Elu. A co to jest? Kurier to zostawił. Powiedział, że to jakaś przesyłka ekspresowa. No ale co to jest? Mnie pytasz? To jest na twoje nazwisko. A tam jest nalepka z jakąś firmą motocykle czy coś. Motocykle? No. O rany. To już? W sobotę wypiłem parę piw. Nie wiedziałem, że kliknąłem pozycję dostawy ekspresowej. Ale co, zamówiłeś jakieś części do motoru, tak? Wczoraj chciałem ci wyjaśnić, ale mi się nie udało. No, Mirelka mi przerwała, a potem zaczęliśmy rozmawiać na inne tematy. Ale ja myślałem, że ten ekspres to będzie za tydzień. Ale jaki ekspres? No co ty mówisz, Rysiek? Powiedz po ludzku, o co chodzi. Kupiłem motocykl. No ale miał być cały. Zamurowało mnie. Kupiłeś motocykl i nic mi o tym nie powiedziałeś? Właściwie to zamówiłem, no ale miał być cały, a nie taki, no. Nic już dla was nie znaczy. Egoiści. Ty i twoja córka. Eluniu, nie denerwuj się. Ja to wszystko odkręcę, no. Co odkręcę? Co odkręcę? Haruję jak wół, a ty traktujesz mnie jak powietrze. Nic mi nie powiedziałeś. Nic dla ciebie nie znaczy, tak? Eluniu, no chciałem ci powiedzieć, ale mi się nie udało, no. Nie udało ci się. Śpimy w jednym łóżku, a tobie się nie udało. Wiesz co, Rysiek? Nienawidzę cię. Eluniu, no spokojnie, no. Ja tobie też kupię kask na motor, no. W następnym odcinku klientka salonu dzieli się swoim szczęściem. Wygrałam 400 000 złotych! Do czego doprowadzi wygrana? Kamil cię kocha. W dupie to mam. Kamil jest dla mnie zerem. Czy warsztat znajdzie się w poważnych tarapatach? Jureczek udokumentował, żeście panowie samochód podpierniczyli. To jest zwykła złodziejska dziupla.